Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona G502. Jest to mały, solidnie wykonany telefon od Sony Ericssona. Telefon posiada wyświetlacz o 2 calach w przedziale na 240 na 320. Telefon posiada wbudowanej pamięci tylko 32 MB, ale została ona rozbudowana przez slot karty SIM M2 do 8 GB. Posiada on również aparat fotograficzny. Jest to aparat 2-megapikselowy, dość słabej jakości. Posiada również ten telefon spust aparatu, lecz niestety nie posiada autofokusa i przez to robi często rozmazane zdjęcia. Na drugiej połowie części ścianki bocznej znajduje się klawisz ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania zdjęć. Jak widzicie, mamy troszkę gorszej jakości, czy gorszym stanie ten mój telefon. Jest troszkę poobdzierany. Widać, boki są już poobcierane, klawisze główne też funkcyjne. Telefon posiada port ładowania, który znajduje się na samym dole. Jest to standardowy fast port ładowania dla Sony Ericssonów. Teraz zdejmiemy klapkę i sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda pod baterią. Telefon posiada baterię oryginalną BST33. Jest to oryginalna bateria, która została wyprodukowana dla tego telefonu. Bateria posiada 900 Ah. Taka bateria wytrzymuje mniej więcej przy intensywnym użytkowaniu. Oczywiście musi być oryginalna, nowa. Teraz takich baterii już nie produkują niestety, ale są różne podróbki, różne inne dobrej, gorszej jakości tego typu baterie. Jak trafimy na dobrą markę, to taka bateria wytrzyma nam spokojnie kilka dni. Tu mamy datę, w którym roku została wyprodukowana ta bateria. Jest to 2007 rok, 25 tydzień. Teraz sobie sprawdzimy pod spodem, pod nalepką e-mail, jak to wszystko wygląda. U samej góry widzimy nasz model i markę tego telefonu. Jest to G502. Tu mamy e-mail naszego telefonu oryginalny z tej płyty. I tutaj mamy datę, w którym roku telefon został wyprodukowany. Jest to 2008 rok, 52 tydzień, prawie 2009. Teraz sobie włączymy, uruchomimy telefon i sprawdzimy, jak on wygląda wewnętrznie. Jeszcze wspomnę, że telefon wyprodukowany też w wersji kolorystycznej czerwonej. Naprawdę polecam, kolor czerwony jest bardzo piękny, urokliwy, bardzo fajnie to wygląda. Telefon, jak w większości telefonów, po resecie bądź włożenia nowej karty SIM pokazuje nam, jaki mamy wybrać język. My to omijamy. Sprawdzimy sobie nasze menu tego telefonu. Jest bardzo podobne do innych Sonysonów. Muszę Wam tutaj to troszkę boczkiem pokazać, bo wszystko nam się ściera przez odcień. Telefon posiada podobne funkcje, jakie posiadają inne Sonysony. Jak widzimy, są to kalendarz, zadania, notatniki. Notatniki możemy ustawić na głównej stronie, na tapecie, żeby nie zapomnieć, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć kodów. Przejdziemy sobie do samej góry, mamy menażer plików. Tutaj zobaczymy sobie oczywiście zdjęcia naszego aparatu, muzykę, dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta oryginalne. Sprawdzimy sobie je.
Teraz sobie sprawdzimy nasz aparat. Zmienimy sobie ustawienia. Jak widzicie, telefon ma dość rozbudowany aparat. Funkcja aparatu. Tu mamy opcję zmiany jakości zdjęcia na 1 megapikseli VGA. Tu mamy tryb nocny, samowyzwalacz. Tu mamy ustawienia światło dzienne, pochmurno, żarówkowe, negatyw, sepia, różnego rodzaju zmiany. I tutaj ustawienia zapisujemy na karcie pamięci bądź na telefonie. Ustawienia wszystkich opcji w telefonie, w aparacie i wzór licznik. Tu możemy sobie wszystko poustawiać. Telefon posiada również oczywiście budzik. Z budzika można korzystać, gdy telefon jest wyłączony, gdy telefon padnie, gdy bateria padnie. Teraz sobie wejdziemy do aplikacji. Sprawdzimy sobie, jakie posiada aplikacje oryginalne i gry ten telefon. Tu widzimy jakiś konwerter, Hiwater, tu chyba od pogody i gry oryginalne, tylko jedna. Oczywiście możemy dograć sobie odpowiednie aplikacje i gry tylko i wyłącznie w formacie JAR na ten telefon. Z tego co mi wiadomo, jeszcze takie aplikacje istnieją na pewno na wielu różnych stronach, nawet angielskich czy polskich, na pewno sobie znajdziecie. Teraz sobie wpiszemy wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Cześć.